W wielu naszych filmach pokazujemy, że nadgarstkowy pomiar tętna w zegarkach jest coraz lepszy. W dużej mierze jednak dokładność tych pomiarów jest bardzo indywidualnym parametrem. Dla jednych będzie bardzo precyzyjny nawet podczas interwałów, dla innych nie. Alternatywą jest pas napiersiowy, ale nie tylko. Witajcie na kanale Sportowe Testy. Przyjrzeliśmy się naramiennym opaskom do pomiaru tętna. Jeśli zastanawiałeś się, czy to produkt dla Ciebie, czy dokładność pomiarów jest dobra, wygoda noszenia lepsza niż pasa na klatkę piersiową, no i jak taki czujnik działa i który z nich będzie dla Ciebie najlepszy, koniecznie obejrzyj nasz film. Przetestowaliśmy 3 opaski naramienne do pomiaru tętna. Opaskę HR Monitor marki Coros, opaskę Verity Sense od Polara i optyczny czujnik pomiaru tętna Wahoo Tickrfit. Pokażemy, czym się różnią, jakie mają możliwości, no i przede wszystkim jak dokładnie mierzą tętno. Każda z tych opasek jest w pewnym sensie inna. Różnią się szczegółami, które mogą mieć znaczenie przy codziennym korzystaniu. Na początek zobaczcie, jak wyglądają. Wahoo Tickrfit jest pierwszą opaską do optycznego pomiaru tętna tej marki, która pojawiła się na rynku w 2018 roku, czyli jest najstarsza z testowanych dziś opasek. W opakowaniu mamy czujnik i 2 opaski o różnej długości oraz kabelek do ładowania, który ma w sobie magnes. Bardzo dobrze przylega i nie odłącza się przypadkowo. Czujnik ma jeden przycisk i diodę. Włączamy go przyciskiem, możemy go połączyć z zegarkiem poprzez Bluetooth lub ANT+. Wizualnie jest większy od czujnika Polara czy Corosa. Czujnik Corosa jest najnowszym czujnikiem z testowanej trójki. Premierę miał w 2023 roku. W pudełku oprócz czujnika mamy opaskę i magnetyczny kabelek do ładowania, który jest mały i bardzo dobrze przylega do czujnika. Sam czujnik nie ma żadnych przycisków i to jest chyba jego największą zaletą, ponieważ jest bezobsługowy. Uaktywnia się automatycznie po kontakcie ze skórą, a wyłącza, kiedy go ściągniemy. Super wygodne, szczególnie w zimie, kiedy mamy dużo warstw odzieży. No i trzeci z testowanych czujników, Polar Verity Sense, który miał premierę w 2021 roku. Zastąpił poprzednią wersję podobnego czujnika Polar OH1. W porównaniu do 2 poprzedników, najbardziej zaawansowany i zawierający dużo więcej funkcji niż tylko przesyłanie tętna do urządzenia podczas treningu. Ale zanim funkcjonalność, co w pudełku? Czujnik, opaska na ramię, klips do ładowania, nie kabel, klips pływacki do zamontowania czujnika do okularków pływackich i woreczek do przechowywania. Ewidentnie najbardziej rozbudowany zestaw. No właśnie, Polar oprócz funkcjonalności, które mają poprzednicy, ma dodatkowe supermoce. Po pierwsze, ma wbudowaną pamięć, co pozwala mu na rejestrowanie tętna bez konieczności łączenia się z innymi urządzeniami. Po drugie, ma dodatkowy klips pływacki, który montujemy do okularków i możemy mierzyć tętno podczas treningów pływackich na skroni. Tryb czujnika wybieramy po jego włączeniu. Mamy na to tylko kilka sekund, po czym tryb się blokuje i jeśli chcemy go zmienić, musimy czujnik wyłączyć i włączyć raz jeszcze. Ta większa liczba opcji w Polarze jest jego ewidentną przewagą, ale trochę utrudnia korzystanie z czujnika w okresie zimowym. Żeby się nie pomylić w opcjach, lepiej widzieć, którą włączamy. W zimie, jak mamy kilka warstw ubrań, to albo musimy założyć go i włączyć, kiedy się ubieramy, albo włączać na czuja, a wtedy możemy się pomylić. W klipsie na ramię i w klipsie pływackim mamy ukryty pierścień, który wzmacnia zasięg transmisji danych nawet do 150 metrów. Powoduje to dodatkowe możliwości dla trenerów, którzy mogą przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania śledzić tętno wszystkich swoich podopiecznych lub całej drużyny w czasie treningu. Super przydatne. Z tego co wiemy, wielu trenerów korzysta z tych funkcjonalności. Każdy z czujników możemy połączyć z dowolnym urządzeniem obsługującym połączenie Bluetooth lub ANT+, w przypadku Polara i Wahoo. Jednak dobrze na początek sparować czujnik z aplikacją producenta. Wtedy będziemy mogli go aktualizować lub dodatkowo w przypadku Polara możemy zdefiniować w nim długość basenu, bo Verity Sense na basenie może być niezależnym monitorem treningu i oprócz tętna zarejestrować także dystans. Warto dodać, że aplikacje Polara i Wahoo mają w sobie możliwość uruchomienia treningu, które zapisze nam tętno. Aplikacja Corosa takiej możliwości nie oferuje. Przejdźmy do najważniejszego, czyli dokładności pomiaru tętna każdej opaski. Wahoo zaleca noszenie opaski na przedramieniu i tak też umieściliśmy ją do testów. Opaski Polara i Corosa umieściliśmy na ramieniu, również zgodnie z sugestią producentów.
Testy tętna zrobiliśmy tak jak w przypadku testów zegarków. 2 testerów wykonało biegi spokojne i interwałowe. Popatrzcie na rezultaty. Bieg spokojny pierwszego testera pokazuje, że opaski naramienne przy treningach o stałym poziomie intensywności działają niemal jak opaska na klatkę piersiową. Oczywiście w każdej opasce doszukamy się pewnych nieścisłości, ale są one bardzo niewielkie. Zobaczmy więc na drugi spokojny bieg innego testera. Tutaj rzuca się w oczy więcej nieścisłości, przede wszystkim przesunięcie czasowe. Jest szczególnie widoczne na początku biegu, ale też w dalszej części. To opóźnienie jest elementem charakteryzującym wszystkie testowane opaski. W nadgarstkowych czujnikach tętna wbudowanych w zegarki też je obserwujemy, ale nie tak wyraźnie. Niemniej jednak samo odzorowanie tętna jest bardzo zbliżone do rzeczywistego. Jedynie opaska Wahoo zanotowała 3 wyraźniejsze piki, które mocniej odbiegają od faktycznego zapisu. A jak z zapisem tętna przy interwałach? Czy tutaj też będzie dobrze? Pierwszy interwał wygląda naprawdę znakomicie. Opaski bardzo ładnie zanotowały zmiany tętna o dużej amplitudzie. Żaden z testowanych przez nas wcześniej zegarków nie notował tak precyzyjnych pomiarów. Zdarzają się niewielkie odchyły, jak na przykład w przypadku Verity Sense przed 4. interwałem, czy jakieś drobne schodki w przypadku Corosa i Wahoo, ale poza tym jest niemal idealnie. Interwał drugiego testera to również potwierdza, choć tych drobnych wahań jest trochę więcej. Przede wszystkim widoczne jest przesunięcie czasowe. Podsumowując, tętno w naramiennych opaskach jest na tyle dobre, że z powodzeniem może zastąpić pas na klatce piersiowej w wielu nawet wymagających jednostkach treningowych. Może się zdarzyć przesunięcie w zapisie, ale co ważniejsze, pasy te nie zakłamują tętna minimalnego i maksymalnego, ani co za tym idzie średniego. Dla dociekliwych zobaczcie w tabeli, jak wyglądają wyniki tych parametrów dla każdej z opasek. Prezentuje się to naprawdę świetnie. Odchylenia są niewielkie. Sprawdźmy jeszcze, jak Polar Verity Sense poradził sobie na basenie. Tylko ta opaska posiada funkcje pływackie. Po pierwsze, pomiar tętna na skroni jest według mnie najwygodniejszym sposobem pomiaru tętna w wodzie. Pasek na klatce piersiowej potrafi się zsunąć przy nawrocie, a tutaj nic nie przeszkadza. A jak ze skutecznością pomiaru? Jest naprawdę dobrze. Widać kilkusekundowe przesunięcie w czasie, ale same wskazania są bardzo dobre. Góry i doły dobrze zarejestrowane. To naprawdę może być alternatywa dla pasa piersiowego. Żaden zegarek nie zarejestrował do tej pory tętna w wodzie tak blisko rzeczywistego jak Polar Verity Sense. Co do pomiaru dystansu, to również jest bardzo dobrze. Czasami zdarza się, że nie policzy jednej długości, ale pomyłki nie zdarzają się częściej niż w zegarkach. Ok, dokładność mamy sprawdzoną. A jak z wygodą używania tych opasek? Każda jest nieco inaczej wykonana. Ma różną elastyczność. Coros i Polar są bardziej elastyczne niż Wahoo, który ma też inny sposób zapinania. Dla mnie był wygodniejszy, bo paskiem już na ramieniu możemy wyregulować ciasność zapięcia. Natomiast Coros i Polar ma zapięcie w stałym miejscu, przez co musimy opaskę wyregulować przed założeniem. Uwidoczniło się to przy testach, kiedy zdejmowaliśmy i zakładaliśmy je naprzemiennie i trzeba było je regulować. W codziennym użytkowaniu wystarczy to zrobić raz i pewnie nie będzie tematu. Zanim przejdziemy do podsumowania, przypomnienie i prośba o zasubskrybowanie naszego kanału. A jeśli informacje tutaj przedstawione są dla Ciebie pomocne i wartościowe, możesz dać znać nam o tym w komentarzach lub postawić kawę, klikając w link w opisie filmu. Za wszystkie formy kontaktu wielkie dzięki. Podsumowując, na pewno naramienne opaski do pomiaru tętna są dobrą alternatywą dla opasek napiersiowych. Są dużo wygodniejsze w użyciu, a dokładność pomiarów mają zbliżoną. Możemy z nich też korzystać w przypadku takich sportów jak boks, gry zespołowe i tym podobne, podczas których nie możemy mieć założonego zegarka. Wtedy Polar sprawdzi się najlepiej, bo ma wbudowaną pamięć, ale pozostałe opaski też mogą się przydać, kiedy możemy odpalić trening w zegarku lub telefonie i zostawić go w niedalekiej odległości. Opaski będą też wygodniejsze dla osób takich jak ja, które po dłuższym biegu z paskiem napiersiowym mają otarcia i podrażnienia skóry po pasku. Na ramieniu jest mniejsze prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Porównując do siebie 3 testowane opaski, w tabeli możecie zobaczyć kluczowe parametry. Polar Verity Sense wygrywa z pewnością funkcjonalnościami, których nie mają inne opaski. Szczególnie chodzi o wbudowaną pamięć i funkcje pływackie. Coros z kolei ma ewidentną przewagę wygody użycia. Zakładamy i działa. Ściągamy i przestaje działać. Prościej się nie da. Wahoo, podobnie jak Polar, obsługuje połączenia ANT+. Co do dokładności pomiarów, to każda z tych opasek może być dobrą alternatywą dla pomiaru napiersiowego.
A która opaska jest najlepsza dla Ciebie?